There we are. Welcome to the leaders call on Witam Was this. w spotkaniu liderskim. It is February the 15th. Mamy 15 lutego. I hope you all had a successful Valentine's Day yesterday. Mam nadzieję, że wszystkim walentynki udało się spędzić z sukcesem, You made your wives and husbands happy. że już szczęśliwiliście swoich mężów czy też swoje żony. This is a well-registered event. To jest ważne wydarzenie. Probably made by Americans to get everybody buy more flowers and jewelry and chocolate. Prawdopodobnie święto stworzone przez Amerykanów, żeby ludzie wydawali więcej pieniędzy na kwiatki, czekoladki i biżuterię. So, today we will have more of questions and answers. Więc dzisiaj będziemy mieli dalszą część pytań i odpowiedzi. My wife sends her greetings. Moja żona Was pozdrawia. And so does Chris Gullo. I również Chris Gallow. He told me that last week you talked about the ascent and you talked about the importance of masterminds. Powiedział mi, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o promocji na Ascent i o tym, jak ważne jest tworzenie mastermindu. And you talked about fast forward. I że mówiliście również o promocji Fast Forward. Which is a good tool because it's really what we all should be doing all the time anyway. I to jest bardzo ważne, żeby sobie o tym przypominać, ponieważ każdy z nas powinien korzystać z tej promocji cały czas. So for doing what we should be doing anyway, Więc robiąc to, co powinniśmy robić tak czy inaczej, we are rewarded with some free products and some loyalty reward points. jesteśmy wynagradzani za swoją pracę punktami i darmowymi produktami. If I understood Chris right, you also talked about part of the compensation plan last time. I również z tego, co rozumiem, to omawialiśmy część planu wynagrodzeń, Where he tried to simplify that you just put in one in each leg and then duplicate this. gdzie mówił o tym, żeby umieścić jedną osę po lewej, jedną osę po prawej i potem duplikować to. We talked about that a little bit because we don't want you to misunderstand that. I to jest ważne, żeby to omówić, ponieważ nie chcemy tutaj, żeby ktoś to źle zrozumiał. It's not only about finding two. Tu nie chodzi tylko o znalezienie dwóch osób. The more people you personally recruit and start up, the better off you will be. Tylko im więcej osób zarekrutujesz i pomożesz wystartować, tym lepiej będzie działała twoja organizacja. So you build, since this has there has two different trees, right? You have the sponsorship tree and the binary tree. Więc mówiliśmy o tym, że jest drzewo sponsorskie i drzewo binarne. So every person that you recruit goes into your sponsorship tree. Więc każda osoba, którą osobiście zrekrutujesz, idzie do twojego drzewa sponsorskiego. But they also get a place either in the left or the right side of the binary tree. Ale również oczywiście zajmuje pozycję w drzewie binarnym, po lewej albo prawej stronie. So you will be building two sides in the binary tree. Więc będziesz budował dwie strony w drzewie binarnym, But at the same time, that will consist of a lot of people that are in your front line, hopefully, in your sponsorship tree. natomiast miejmy nadzieję, że też sporo osób z twojej pierwszej linii sponsorskiej znajdzie się w twoim drzewie binarnym. So please remember this. Więc ważna rzecz do zapamiętania, The wider you build in your sponsorship tree, im szerzej, im więcej osób rekrutujesz osobiście w swoim drzewie sponsorskim, the bigger your long-term income will be. tym większy będzie twój długofalowy przychód. If you build it very narrow, just two, Jeżeli będzie to bardzo wąskie drzewo sponsorskie, mało osób zaprosisz, you will deeply regret it when you come up the lines. to będziesz tego bardzo mocno żałował, kiedy już wejdziesz na kolejne rangi w programie partnerskim. Because in the beginning, the binary looks like the all-important, the most important. Ponieważ na początku ludziom się wydaje, że binarka to jest najważniejsza część planu wynagrodzeń. And it is very important, I oczywiście ona jest bardzo ważna, especially in the beginning, w szczególności na początku. because your rank advancement has to do with it.
ponieważ od tego zależy twoje awanse w rangach and your team commission will be determined by it. i również twoje prowizje związane z matching bonusami. But please understand that the binary is only, although significant, it's only 1 out of 8 income sources that come from the binary. Ale pamiętaj, że binarka to jest tylko jeden z 8 przychodów, które są w programie partnerskim. The check match, the executive momentum pool, Czyli mamy bonus check match, momentum pool, the diamond pool, diamentowy jeszcze jest pool, fast start bonus. bonus szybkiego startu. All of these come from the sponsorship tree. To wszystko pochodzi z drzewa sponsorskiego. So I hope that is clear now. Don't just only go too wide, but go many as you can. Więc to jest ważne, żebyś zrozumiał, żeby nie budować tylko i wyłącznie w głąb, ale również budować na szerokość. And then I understand you talked a little bit about creating new habits. I mówiliśmy tydzień temu o tworzeniu nowych nawyków. A good mentor of mine gave me some real good advice many years ago. Jeden z moich mentorów dał mi bardzo cenną radę kilka lat temu. He said, think less and do more. Powiedział, myśl mniej i rób więcej. Progress before perfection. Czyli rób postępy, zanim zaczniesz w ogóle myśleć o perfekcji. You do not need to know everything perfectly. Nie musisz wszystkiego znać perfekcyjnie. You don't have to be an expert and you don't need to know all the how-tos. Nie musisz być ekspertem i nie musisz wiedzieć dokładnie wszystkiego w szczegółach, In order to start this and do really well. żeby rozpocząć ten proces i świetnie sobie w tym radzić. I understand you also mentioned that motivation gets you started, but it's your habits that get you going. I również wspominał, że motywacja to jest coś, co pomaga ci ruszyć, ale to nawyki są tym, co pomaga ci trwać przy postanowieniach. I understand you've had some real successful events. I rozumiem też, że mieliście całkiem dobre spotkania ostatnio. And you had Trish and Bob visiting. Mieliście w Polsce Trish i Boba. So congratulations and thank you to those of you who were arranging and dealing with that. Gratuluję wam i dziękuję tym z was, którzy zaangażowali się w zaproszenie osób na to spotkanie. And you know, the motivation you get from those kind of events and from the Copenhagen event. I powiem wam, że motywacja, która płynie właśnie z takich wydarzeń i w szczególności wydarzenia w Kopenhadze, that usually lasts only a couple of days or a few days. To przeważnie starcza na parę dni czy parę max tygodni. Unless you take something from that you learned and put it to work right away. Chyba że weźmiesz coś, czegoś tam nauczyłeś i zaczniesz od razu wprowadzać to w życie. So all that brings us to what we need to do every day. I to wszystko sprowadza się do tego, co powinieneś robić każdego dnia. And we have been going through that in several different ways and different calls. I przechodziliśmy przez to na różne sposoby i przy okazji różnych spotkań. You should have a recorded version when I think it was Damien and I who went through the 7-step cycle of success. I z tego, co wiem, to również omawialiśmy to przy okazji omawiania 7 kroków do sukcesu. And you feel hopefully familiar with that simple process now, how we take people through. I mam nadzieję, że każdy z was kojarzy, o czym to mówimy, jak przeprowadzać nowe osoby przez ten proces. Have you also translated this? Have I heard right? Czy dobrze zrozumiałem, że część już z tego jest przetłumaczona? Yeah, perfect. Mm-hmm. Now, today I thought what we'll do is I'm going to take some questions, and especially if you have questions to that, because that's the most important part that we all understand. Więc jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, a uważam, że to jest właśnie najważniejsza część tego wszystkiego,
And last Tuesday on the global big picture call, I spent some time going through it. To zapraszam i również na ostatnim takim międzynarodowym webinarze również spędziłem trochę czasu, żeby to mówić. And I spent that time going more through the nuances, the details in how to lead a person through that process. I również zgłębiłem tam troszeczkę więcej rzeczy, jak przeprowadzić osobę przez ten proces, jakie pytania takiej osobie możesz zadać. And there's a couple of pieces there of advice in how to use words and how to talk with people that may be a big difference for you. I omawiałem tam kilka elementów, w jaki sposób możesz rozmawiać z ludźmi i jakie pytania możesz im zadać, które ostatecznie mogą przełożyć się na bardzo duże rezultaty. Would that be worth going through today? Więc mam pytanie, czy to jest temat, który jest dla Was interesujący i warty omówienia też na dzisiejszym spotkaniu. Because the version is recorded, but it is only in English and recorded in English only, so this will be then in Polish as well. Ponieważ ten webinar był stricte po angielsku, wprawdzie został nagrany, ale jest cały po angielsku, więc przejdziemy przez to dzisiaj. Okay, then let's do that. But before I start, any questions to that model or anything else? Ale zanim zacznę, czy macie jakieś pytania do tego modelu, czy dotyczące czegokolwiek? No? Not yet? Nie mamy pytań, czekamy z niecierpliwością, co nam Oddmund powie. No, we don't have any questions. We are eager to learn what you're about to teach us. Okay. Then let's do that. I'll bring my notes from Tuesday here. So what we started by doing, it's worth repeating every once in a while. Więc to, o czym będziemy mówili, to jest coś wartego powtórzenia raz na jakiś czas. I find it at least very helpful and important to really understand what our product is. Ja uważam, że to jest bardzo wartościowe, żeby naprawdę zrozumieć, czym jest nasz produkt. Because when we get a chance to present it, what the product... Ponieważ kiedy mamy szansę, żeby komuś przedstawić, zaprezentować, czym jest ten produkt, our understanding of what the product really is should be reflected in how we communicate it to people. to nasz poziom zrozumienia tego produktu powinien odzwierciedlać się w tym, jak rozmawiamy i komunikujemy się z ludźmi. And I would suggest that when you think of communicating this to people, think in a bigger picture than just the physical products. I ja bym sugerował wam, że jak będziecie komunikowali ten temat innym ludziom, to żebyście wyszli ponad mówienie tylko i wyłącznie o samym fizycznym produkcie. What we are teaching, you can call it many different things, but I prefer to call our product a better lifestyle. I ja najlepiej określiłbym nasz produkt, który mamy, jako coś, co poprawia życie innych ludzi. Now you may call it something different, but it probably mean the same. I ty możesz oczywiście nazwać to innymi słowami, ale prawdopodobnie sprowadza się do dokładnie tego samego. But the important thing is to understand, what does that mean? What does a better lifestyle mean? Natomiast ważne jest to, żebyś zrozumiał, co to znaczy, kiedy mówimy lepszy styl życia, czy pomóc komuś dokonać takiej zmiany. That depends entirely on the person you're communicating with. To oznacza dokładnie to, co znaczy to dla drugiej osoby, z którą się komunikujesz. So we're about having a lot of conversations with a lot of people. Więc mieliśmy sporo rozmów z dużą ilością ludzi. And if you can picture that you are there to help them achieve the perfect lifestyle, the lifestyle they would want to have. I wyobraź sobie, że jesteś po to, żeby pomóc drugiej osobie osiągnąć ten cel poprawy swojego życia, posiadania lepszego stylu życia. Then it's worth finding out what that means for them. To oczywiście warto się dowiedzieć, co to tak naprawdę oznacza dla tej drugiej osoby. And how to communicate that. I jak to jej zakomunikować. Now, a person who has some challenges with their physical health Ponieważ dla osoby, która ma problem ze zdrowiem,
or they're very interested in preventing so that they do not get these problems, albo jest zainteresowana prewencją zdrowotną, żeby nigdy nie mieć takich problemów zdrowotnych, or there's a sports person who wants to perform better, albo mówimy do osoby, która na przykład uprawia jakiś sport i jest zainteresowana byciem lepszym w swojej dziedzinie, or recover faster. albo zależy jej na przykład na szybszej regeneracji. It could be a person who wants to look younger and healthier. Być może rozmawiasz z osobą, dla której najważniejsze jest to, żeby wyglądać młodziej, czy też czuć się młodziej. Could be a person who's looking for more challenges and improving their skills. Albo być może rozmawiasz z osobą, która będzie zainteresowana rozwojem osobistym i poprawą swoich umiejętności. For me and many others, it's about having choices. Dla innych ludzi to po prostu sprowadza się do tego, żeby mieć więcej możliwości w swoim życiu. Just having the feeling that time and money would not stop you from making the choices you want to choose. Czyli o sytuację, gdzie ani pieniądze, ani czas nie powstrzymują cię przed tym, żeby robić te rzeczy, które chcesz robić. I think we have a perfect lifestyle. I ja uważam, że my mamy perfekcyjny styl życia. That doesn't mean that our lifestyle is perfect for you, it's just perfect for us. I to nie znaczy, że nasz styl życia jest idealny dla ciebie, jest po prostu idealny dla nas. So when you meet a person, you may want to tell them your story. Więc kiedy spotykasz drugą osobę, być może warto jej przekazać swoją historię. But I would suggest you keep it very short and inspirational. Ale to, co bym ci sugerował, to żeby ta twoja historia była krótka i inspirująca. Because it's not really about you and your story. They're not that interested in your story. Ponieważ tu de facto nie chodzi tak naprawdę o twoją historię. Ludzie nie są zainteresowani twoją historią. But they're really interested in their own story. Tylko są zainteresowani swoją własną historią. So I would be, when I talk with people, I'm pretty short when it comes to telling them my story. Więc kiedy ja rozmawiam z ludźmi, to staram się opowiedzieć swoją historię w jak najkrótszy sposób. I would, for example, say something like this. Powiedziałbym na przykład coś takiego. Before, I worked 60, 80 hours a week as an employee. Kiedyś pracowałem po 60-80 godzin tygodniowo, będąc w firmie. I had a great job. I earned good money. Miałem świetną pracę i zarabiałem dużo pieniędzy. I had good challenges and I improved my skills and had good personal and professional development. Miałem możliwości rozwoju osobistego, różnego rodzaju szkolenia, różne wyzwania w pracy. But I didn't have much time to enjoy it. Ale nie miałem zbyt dużo czasu, żeby cieszyć się swoimi sukcesami. So I found out that in order to take control of my life, I had to start my own business. Więc doszedłem do wniosku, żeby naprawdę przejąć kontrolę nad swoim życiem, muszę wystartować z własnym biznesem. Then I got introduced to a business model that has really served me well over these last 20 years. I spotkałem pewien model biznesowy, który świetnie mi służył przez ostatnie 20 lat. And to put it short, it's about developing a global, actually for me, business from home. I ten model polega na budowaniu międzynarodowego biznesu z domu, while earning good money, while making a real impact on people around the world. zarabiając dobre pieniądze i jednocześnie mając pozytywny wpływ na ludzi na całym świecie. Today I decide when I go to bed and when I get up. Więc zdecydowałem, idąc spać pewnego razu. Last night I was up till 4:30. Wczoraj na przykład siedziałem do 4 nad ranem, because I wanted to see Norway do gold and silver in the Olympics downhill. ponieważ chciałem po prostu zobaczyć sobie zawody sportowe, jak sobie radzą Norwedzy. Then I slept 3.5 hours. A następnie przespałem się 3,5 godziny. And I got up to see a woman who had never won something before winning the 10 kilometers. I zobaczyłem, jak jedna z zawodniczek, która nigdy nic nie wygrała jedne zawody w swojej dziedzinie.
And after that, I was so high on Norwegian success that I could work without any sleep. A wtedy tak się nakręciłem tymi sukcesami w sporcie, że nie potrzebowałem w ciągu dnia żadnej drzemki. I had a good cup of coffee, a little ASEA, Napiłem się trochę kawy, wypiłem trochę asei and around 12 o'clock, I saw another third gold medal on the same day in biathlon. i około 12 zobaczyłem, że kolejna osoba z zespołu norweskiego zdobyła złoty medal. The weather was pretty nice here in southern Spain, so I put on my bathing shorts and I moved my office to the terrace for an hour or two. A ponieważ mieliśmy bardzo fajną pogodę u nas w Hiszpanii, to przeniosłem swoje biuro na taras na godzinkę, dwie. I had a video conference in the afternoon around 4. Miałem wideokonferencję około 4 po południu. And then I went out and I did my daily 1-hour training. A potem wyszedłem i poćwiczyłem sobie przez godzinkę. And then we had another video conference, and now we have a second video conference and a pizza in between. I potem miałem drugą konferencję, no a teraz mam trzecią konferencję, a w międzyczasie zjadłem sobie jeszcze pizzę. Now, this is a little part of my story, I to jest oczywiście część mojej historii, but my story is not that important. I'm here now to see how I can help you achieve what you want. ale moja historia tak naprawdę nie jest ważna, ponieważ ja tu jestem po to, żeby pomóc ci osiągnąć to, co ty chcesz. Imagine just for a minute with me. I wyobraź sobie na chwileczkę ze mną. If I could show you a way Gdybym mógł pokazać ci, to earn a significant extra income, jak możesz stworzyć konkretne dodatkowe źródło dochodu, that could give you the choices you want, które mogłyby ci dać te możliwości, na których ci zależy, would you be open to have a look at it? czy byłbyś otwarty, żeby się temu przyjrzeć? Would you be open to learn a little more about it? Czy byłbyś otwarty, żeby dowiedzieć się trochę więcej o tym? Would you be open to have a demonstration of it? Czy byłbyś otwarty, żeby zobaczyć demonstrację tego? Would you be open to help me out a little bit to find some people that we could help with this? Czy byłbyś otwarty, żeby spędzić troszeczkę czasu ze mną i znaleźć ludzi, którym można pomóc w ten sposób? Would you be open to give me your opinion about this business model? Czy byłbyś otwarty, żeby dać mi swoją opinię na temat tego modelu biznesowego? This is a very simple model I use. To jest bardzo prosty model, którego ja używam, Tell quickly, shortly my story in 30-60 seconds. czyli mówię swoją historię bardzo krótko, konkretnie, w ciągu 30-60 sekund, Maximum a couple of minutes, maksymalnie w ciągu kilku minut, and then move it over to talk about them, a potem przechodzę do rozmowy na temat drugiej osoby, and say, if I could show you how, pytając, czy jeżeli pokazałbym ci w jaki sposób, would you be open to have a look at it? to czy byłbyś otwarty, żeby się temu przyjrzeć? And it helps then if you have had a little conversation first, little small talk, I to oczywiście pomaga, jeżeli masz małą pogaduszkę z tą osobą na początku and maybe asked a few questions and listened in to what kind of challenges or problems or whatever they have in life. jeżeli posłuchasz troszeczkę, co się dzieje w życiu drugiej osoby, jakie mają wyzwania, jakie mają potrzeby niespełnione. And then if for example, I knew that this person wanted to finance his children's education, Więc na przykład powiedzmy, że dowiedziałbym się, że ta osoba zależy jej bardzo na sfinansowaniu edukacji swoich dzieci. would say, if I could show you a way to help you finance your children's education, To mógłbym zapytać, czy gdyby był sposób, żebyś mógł sfinansować edukację swoich dzieci, would you be open to learn more? czy byłbyś otwarty, żeby dowiedzieć się trochę więcej na ten temat? If I have a sports athlete in front of me and he says, maybe I ask him a few questions about what makes a good sportsman. Inny przykład mógłby być taki, gdybym miał na przykład kogoś, kto jest sportowcem, to mógłbym go spytać w taki sposób. Maybe he says that, well, we need to train hard, perform well, and recover faster. Mógłbym go spytać, co on tak naprawdę potrzebuje i on mógłby stwierdzić, no to na czym mi zależy, to żeby ćwiczyć ciężej
i szybciej się reperować po treningach. And if he didn't say that, I would probably ask that question. A gdyby on mi tego nie powiedział, to po prostu bym dopytał. Listen, as a high-level sports person, what would it mean to you? Powiedziałbym mu tak, słuchaj, ty jako zawodowy sportowiec, co to oznaczałoby dla ciebie? If I could show you a way to perform on a higher level and recover faster, what would that mean to you as an athlete? Jeśli pokazałbym ci sposób, jak możesz ćwiczyć na wyższym poziomie i szybciej się reperować, to co by to znaczyło dla ciebie? Now, maybe he says, well, that would make a world of difference. I on mógłby powiedzieć, no to by dla mnie znaczyło ogromną różnicę. Maybe he says, if I could only improve 5% or 3%, that could be the difference between gold and not even getting on the podium. Mógłby wspomnieć na przykład, że nawet poprawa o 3 czy też 5% mogłaby dla mnie oznaczać różnicę pomiędzy medalem srebrnym a złotym, albo czy w ogóle stan na podium. You see, that got his attention. Więc tak, możesz sobie wyobrazić, że takie rzeczy łapią czyjąś uwagę, But instead of starting to present a whole bunch of things about the products and science, ale następnie zamiast przechodzić do omawiania szczegółowo informacji na temat badań naukowych, czy też informacji na temat produktu, I would rather say, to ja bym raczej powiedział, listen, I'll tell you all about how these products can improve all of that for you. to mógłbym wspomnieć, tutaj opowiem Ci wszystko na temat tego, w jaki sposób ten produkt jest w stanie zrobić to dla Ciebie. However, what I also want to talk to you about Niemniej jednak to, o czym również chciałem Ci wspomnieć, is the incredible opportunity that comes with these products. to niesamowita szansa, która wiąże się z tymi produktami. And then you could say, if these products are as good as I think they are, I wtedy mógłbyś powiedzieć, czy jeżeli te produkty będą faktycznie tak dobre, jak myślę, że są, and let's say it's something that every person would need, i załóżmy, że jest to coś, czego potrzebowałaby każda osoba, hardly anyone has them, praktycznie nikt tego nie ma, it's totally new in Poland, to jest coś totalnie nowego w Polsce and we are the only one that can deliver it, i jesteśmy jedynymi osobami, które są w stanie to dostarczyć, how would you say the opportunity would be then? to jak widziałbyś szansę związaną z takim tematem? How big a market do you think there is for this? Jak myślisz, jak duży jest na to rynek? So what we have been doing now is just giving a few examples, nuances on how you sift and sort and invite. Więc omówię też dla Was, w jaki sposób, rozmawiając z ludźmi, troszeczkę sortować, szukając odpowiednich osób. How we, by asking questions and telling our little story, pique interest or create interest. Oraz w jaki sposób, opowiadając swoją historię i zadając kilka pytań, możesz złapać czyjąś uwagę, żeby chciał posłuchać więcej. So let's say that we managed to catch their interest. Więc załóżmy teraz przez chwilę, że tymi pytaniami i swoją historią złapaliśmy ich uwagę And they say, well, tell me more, what is it? i oni powiedzą nam, no dobrze, to powiedz mi coś więcej na ten temat. This is your moment where you control the whole process. To jest moment, w którym ty możesz kontrolować teraz cały proces. Or if you don't say the right things, you leave that control totally over to them. Albo jeżeli nie zadasz odpowiednich pytań, to tak naprawdę kontrolę oddajesz drugiej osobie. Because you would want to lead them with a certain speed through the information until they arrive at a decision. Ponieważ to, na czym ci zależy, to żeby nadać ten rozpęd, żeby druga osoba zobaczyła pewne informacje. This is the way I do it. You may have a better way. I ja robię to w następujący sposób. Być może ty wymyślisz jeszcze szybszy sposób. So let's say they say, tell me more. Ale załóżmy, że ta osoba powiedziała, OK, to powiedz mi więcej. Okay, I'll tell you everything you need to know. OK, powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć. You get all your questions answered.
odpowiem na wszystkie twoje pytania and this is the way it's going to happen. i zrobimy to w taki sposób. Now, these are the key words. I to są kluczowe słowa. Listen, this is the way it's going to happen. Zrobimy to w taki sposób. In other words, I'm in charge, I'm running this. Innymi słowy, ja mam kontrolę nad tym, w jaki sposób przedstawić te informacje. With a bold, confident, strong voice. Z pewnością siebie i z pewnością w głosie. Okay, I'll tell you all about it. This is how it's going to happen. Ok, powiem ci wszystko na ten temat i zrobimy to w taki sposób. This will take you or shouldn't take you more than maximum an hour or two. To nie powinno zająć ci więcej niż godzinę, maksymalnie 1,5 godziny. You look like a person who is used to making decisions. Wyglądasz na osobę, która jest przyzwyczajona w podejmowaniu decyzji, So that will be enough time. więc to powinno być wystarczająco okno czasowe. It will all happen within a 3-4 days period, maximum a week. I to wszystko będzie się działo na przestrzeni 3-4 dni w tygodniu. Naturally, because otherwise, if you stretch it out, you forget in between the sessions what we're talking about. Ponieważ jeżeli to się wydłuży ponad to naturalną rzeczą będzie to, że nie zapamiętasz tego, o czym rozmawialiśmy w międzyczasie. So I will provide the information to you. Więc dam ci wszystkie informacje, I will answer all your questions. odpowiem na wszystkie twoje pytania, And then I expect you to make a decision. a potem oczekuję, że podejmiesz decyzję. That would be a decision whether you want to work with us and develop a good income stream for yourself, To może być decyzja, żeby rozpocząć współpracę z nami i stworzyć dla siebie dodatkowy dochód, while having the pleasure of making a significant impact on people's health and wellness around the world. jednocześnie pomagając innym ludziom w kwestiach zdrowotnych, czy też zmiany swojego życia. Or the decision may be that you just arrive at becoming a client and using the products for your own benefit. Lub być może decydujesz, że chcesz po prostu zostać klientem i używać tego produktu tylko dla siebie, żeby czerpać z niego korzyści. So now you have already started the follow-up in a way long before you get to step 4 follow-up. Więc teraz już zaznaczyłeś, że będziesz robił ponowny kontakt z tą osobą. So you have streamlined the process. I przedstawiłeś osobie, jak będzie wyglądał proces przekazywania tych informacji. You have set the right expectations. Jednocześnie zauważ, że ustawiłeś odpowiednie oczekiwania And the person knows what they're going into. i osoba wie, co się będzie działo następnego. So then you take them to step number 3, presentation. Więc kolejny, trzeci krok to jest prezentowanie. Now, I don't know exactly what you have translated yet, but we used there a video for the presentation or a couple of videos. Więc nie wiem, co udało wam się już przetłumaczyć, ale my używamy jednego lub więcej wideo. Alan Noble has changed the videos a little bit. Alan Noble troszeczkę zmienił te wideo. So instead of, we are directing people to amazingmolecules.com. Więc my kierujemy ludzi na stronę amazingmolecules.com. There used to be a 23-minute video that had both the product science and the opportunity in one video. I tam było takie 20-parominutowe wideo, które omawiało zarówno produkt, jak i biznes. But now he has broken out the last 9 minutes, I think it is, with the opportunity. Ale teraz rozłączył ostatnie 8-9 minut na temat szansy biznesowej. So you get right to the science product, 13 minutes. Więc od razu przechodzi to do omówienia tematu produktu oraz technologii przez 13 minut.
and right on that you get the opportunity in 9 minutes. A następnie przechodzisz dalej do omówienia szansy biznesowej w 8 minut. So there are 3 videos there that goes to the opportunity. Więc masz tam 3 wideo, które doprowadzają cię właśnie do tego omówienia szansy biznesowej. One in general about the opportunity. I tam jest jedno wideo, które ogólnie przedstawia temat, z czym jest związana ta szansa. So then you have the science product and the opportunity. That's 23 minutes altogether. Więc to wideo razem z produktem, technologią i szansą biznesową trwa 23 minuty. You have one that briefly talks about the compensation plan in 6 minutes. Dodatkowo masz w 6 minut omówiony plan wynagrodzeń. And you have one in 16 minutes giving the genesis, the story behind how the whole company was founded. A ostatni element to jest historia firmy, czyli ten film Geneza Asei. So I would typically steer them to that page and ask them to see the 13 minutes about the science. Więc to, co ja bym zrobił, to skierował taką osobę na stronę, gdzie ma 13 minut do zobaczenia wideo na temat odkryć naukowych. And the 9 minutes about the opportunity. A następnie przechodzi do wideo 9-minutowego na temat szansy biznesowej. And I say it'll only take you 23 minutes. I w ten sposób mogę o sobie powiedzieć, że to zajmie ci raptem 23 minuty. Knowing very well that if that catches their interest, I oczywiście wiem, że jeżeli to złapie ich uwagę, they will see all the other videos also. to zobaczą również inne wideo. They will find time. Po prostu znajdą na to czas. Because there are more videos there with the products and the science and the opportunity and different things. Ponieważ oczywiście tam jest więcej wideo na temat ASEI, produktów, technologii, sportowców itd. Just think about yourself if you, via Facebook, for example, click on one video. To jest troszeczkę tak, jakbyś na Facebooku zapraszał kogoś, żeby kliknął na jedno wideo. Maybe you're thrown into YouTube. Lub na przykład ktoś mógłby wrzucić takie wideo zajawkowe na YouTube. And as soon as that little small video is over, A jak tylko to wideo dochodzi do samego końca, you get a whole screen of all kind of different videos that are related to this one. wyświetlać się również kilka innych filmów, które są nawiązaniem do tego. I don't know how many times I told myself that I have 5 minutes, I'll watch the video. I ktoś może powiedzieć, ok, znajdę te parę minut, żeby zobaczyć takie wideo, And then I click on the second and the third, and suddenly I've been sitting there for an hour. a potem klika na drugie, na trzecie, na czwarte i nagle się okazuje, że godzinę spędził oglądając to wszystko. But that's okay if they do that. I to jest w zupełności ok. So then, as you send the link to them, Więc jak tylko wyślesz link na stronę do tej osoby, you would want to ask them, let me ask you exactly when will you see this? to chcesz dopytać się, kiedy dokładnie możesz obejrzeć to wideo. And I'm asking for a reason. I zadaję to pytanie z jednego powodu. I'd like to talk with you right after you have seen the video. Ponieważ chcę porozmawiać z tobą zaraz po tym, jak zobaczysz to wideo. So today it's Thursday, maybe they say, well, I'll see you tomorrow, Friday, after work. Więc powiedzmy, że dzisiaj jest czwartek i ta osoba powie, ok, zobaczę jutro to wideo po pracy. Very good. Could I call you 7 o'clock in the evening and we can talk about it? Ok, super. Czy możemy się w takim razie dzwonić około godziny 7, żeby o tym porozmawiać? Or in worst case, can I call you Saturday morning and we talk about it? Albo w najgorszym wypadku, czy możemy się dzwonić w sobotę rano, żeby o tym pogadać? Then if you have any questions, I'll answer them. I jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to wszystko omówimy. Or I'll find somebody who can answer them. Albo znajdę kogoś, kto jest ci w stanie udzielić odpowiedzi. So I would also, and this is another little small trick or nuances, if you like. I chciałbym również coś dorzucić. To jest jeden z takich właśnie niuansów, które warto stosować. Knowing very well that most human beings are trained or programmed to look for what's wrong with things.
wiedząc, że większość ludzi jest wyćwiczona od dziecka, żeby zwracać uwagę na to, co jest złego i co jest nie tak, I would usually ask them, listen, I want you to look at those videos and look for reasons to why this should or could be good for you. to lubię powiedzieć drugiej osobie, że słuchaj, oglądając to wideo, chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, pod jakim kątem jest to interesujące dla ciebie. I don't want you to miss out on this opportunity. Ponieważ naprawdę nie chcę, żeby ta szansa przeszła obok ciebie. Especially because you do, like most of us do, look for what's wrong with it. W szczególności, że tak jak większość ludzi, która poznaje nowy temat, przeważnie szuka dziury w całym. See, if you look for something negative or something wrong with it, you'll find it. I jeżeli szukasz czegoś negatywnego gdziekolwiek, to znajdziesz. There's always an opposite side of the same thing. Ponieważ zawsze są dwie strony medalu. However, you will also find thousands of good things about it if you look at those. I jednocześnie znajdziesz tysiące pozytywnych rzeczy na ten temat, jeżeli się przyjrzysz wystarczająco blisko. Try to look for what's appealing to you, what's interesting to you, what you would like to have out of that. Więc przyjrzyj się temu i sprawdź, co dla ciebie tutaj przemawia. Co byś chciał z tego wyciągnąć. And then when we meet on the Zoom or Skype or phone, A potem jak dzwonimy się na Skype'ie albo przez telefon and you call them when you have agreed to call them, i ty oddzwonisz do tej osoby na ten termin, gdzie się umówiliście na to, you would start by asking, so why don't you start by telling me what you found most interesting about this video? to możesz zacząć od pytania, czy możesz mi powiedzieć, co ci się najbardziej podobało w tym wideo, które zobaczyłeś? What did you like most? Co ci się najbardziej spodobało? What did you find most exciting? Co było dla ciebie najbardziej ekscytujące? Now, if what they're saying here is true, what do you think about the opportunity in that? Jeżeli to, o czym to wideo mówiło, jest prawdą, to co teraz uważasz na temat szansy, którą tutaj mamy? What can you see that means to you, or what role can you see yourself in this? Co by to dla ciebie znaczyło i jak widziałbyś swoją rolę w tym wszystkim? And then they may have some questions, objections, I oczywiście taka osoba może mieć różne pytania, obiekcje. and that's a good time maybe to use what we call a three-way call. I to być może jest dobry czas, żeby zrobić w trójkę telefoniczne spotkanie z trzecią osobą. Put a colleague or upline on the line, Czyli połączyć się z jakimś kolegą albo twoim upline'em, or you can just get together cross-line too and help each other out. lub możesz też współpracować z kimś z crossline'u, żeby sobie po prostu pomóc w tym temacie. Once they have received all the answers to the questions, I kiedy taka osoba rozwie już swoje wątpliwości, the decision and the closing should be kind of a non-happening, should just happen as a natural flow. to decyzja czy też zamknięcie spotkania powinno być częścią naturalnego procesu. And we could have a separate call about all the main objections, for example. I możemy kiedyś również poprowadzić takie czwartkowe spotkanie na temat głównych obiekcji, And how to answer them and what to say. jak na nie odpowiadać i co powiedzieć. If you would find that useful, we could even do that as one of these Thursdays, and we could record it so that you have at least an audio that you can duplicate. I to swoją drogą jest coś, co możemy zrobić w czwartek, nagrać to i używać tego jako materiał szkoleniowy, jeżeli uznacie, że jest to wartościowe. Would that be an idea? Czy to by był dobry pomysł? Then we can record it as an audio. We have then automatically the translation, and you can duplicate it, leverage that through your teams. Takie nagranie razem z tłumaczeniem mogą być czymś, co stanie się narzędziem szkoleniowym w naszym zespole. Yeah. So let's say that we have answered all the questions and objections. Więc powiedzmy, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania i rozwialiśmy wszystkie wątpliwości. And they have signed in and they have ordered their 4Ks or 2Ks.
i powiedzmy, że ta osoba zapisała się i zamówiła sobie czy też jedną skrzynkę, czy też 4 skrzynki. That should come very naturally because you already in the beginning said that you expect the decision to happen. I takie zamknięcie spotkania powinno przyjść naturalnie, ponieważ to zaznaczyłeś na początku spotkania, że oczekujesz decyzji od drugiej osoby. Some people would only want to try the products first. Część osób decyduje się, żeby pierw przetestować produkt na sobie, Then you ask for permission to talk with their friends also. więc potem możesz zawsze poprosić o pozwolenie, żeby porozmawiać też z ich znajomymi. And you ask for permission to follow up on them. I również możesz prosić o pozwolenie, żeby nawiązać ponowny kontakt w tej sprawie. So let's say that the products are on their way, they have signed in. Więc powiedzmy, że ta osoba zamówiła swoje produkty, one są już w drodze. Then the follow-up continues. To wtedy oczywiście podążamy dalej procesem ponownego kontaktu. Let's say now that they have said they want to start working with this Powiedzmy, że druga osoba powiedziała, że chciałaby się zaangażować w pracę and build an extra income stream. i zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu. I would typically, I don't know how much you have translated of this, but I would typically then point them to a tool, a 28.5 minutes video. To wtedy ja pokazałbym tej osobie właśnie takie narzędzie, o którym mówiliśmy, te 23-minutowe wideo. Alan Noble made the video. It's called Getting Started or Quick Start. I Alan Noble nagrał też wideo, które się nazywa Szybki Start. It's a quick start video that you find on amazingmoleculestraining.com. I również to wideo znajdziecie na stronie amazingmolecules.com. And just ask them to see this, and as soon as you have seen this, let's talk. I możesz powiedzieć drugiej osobie, że zobacz to wideo, jak tylko je zobaczysz, to porozmawiamy sobie. In your case, you may want them to see this video. Więc w tym wypadku to być może właśnie to wideo będziesz im podsyłał, żeby pomóc im zacząć. Or the general description of the 7 steps cycle of success. Lub być może podeślesz im PDF-a z ogólnym opisem tych 7 punktów, o których mówiliśmy. That I think Damien and I did together. I to jest coś, co zrobiliśmy razem z Damianem. That we recorded this with PowerPoints and the whole thing. Nagraliśmy to razem z PowerPointami, z prezentacją w PowerPoincie. Ask them to see this and then ask to talk. Więc możesz powiedzieć drugiej osobie, żeby zobaczyła to wideo, a następnie sobie porozmawiacie. And then you would say, listen, I potem mówisz, posłuchaj. now that your products are on its way and you're signed in and everything, Jesteś już zarejestrowany, produkty są w drodze do ciebie, I'd like to ask you 4 questions. więc chciałem ci zadać 4 pytania. I want you to think really well through it I chcę, żebyś się nad nimi zastanowił, because it's going to help you have the success you want in this business. ponieważ to pomoże ci osiągnąć lepszy sukces w tym biznesie. Number 1, why did you do this? Why did you sign in and say that you want to do this? Dlaczego się w ogóle zarejestrowałeś? Dlaczego się wpisałeś i powiedziałeś, że chcesz to robić? Maybe they say, I'd like to earn some more money. I być może druga osoba powie, że chciałbym dorobić sobie troszeczkę pieniędzy. I'd like to make a difference for people. Chciałbym na przykład pomagać innym ludziom. Okay, 5 zlotys a month is more money. Okej, no 5 zł więcej miesięcznie to jest więcej pieniędzy. But I guess that's not your ambition. Ale rozumiem, że nie o takie więcej ci chodziło. Że masz So inne let's ambicje. see if we can be a little more specific. Więc sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie być bardziej precyzyjni w tym temacie. How much money would you want to? Ile konkretnie pieniędzy chciałbyś zarabiać? So, in other words, the first question is, why are you doing this? What is the purpose? Więc pierwsze pytanie jest związane z powodem, dlaczego druga osoba chce to robić, dlaczego chcesz to robić, dlaczego dołączyłeś. And it may have to do with money or time or making a difference. I to może wiązać się z zarabianiem pieniędzy, z pomaganiem innym ludziom. Then question number 2 is, more specifically, what is your goal? What do you want to accomplish specifically? Więc pytanie drugie to jest, no dobrze, to ile konkretnie chciałbyś zarabiać? Number 3 is, how many hours would you be willing to invest on a daily basis to achieve this?
Kolejne pytanie to jest, ile godzin tygodniowo jesteś w stanie poświęcić temu zajęciu, żeby osiągnąć swój cel? Is it 1 hour, 2, 3 hours, or 10 hours a day? Czy to jest godzina dziennie, 2 godziny dziennie, czy 10 godzin dziennie? And the last question is, when would you like to start? A ostatnie pytanie to jest, kiedy chciałbyś zacząć? Let's calendar in a launch date for when you're really launching and starting your business. Więc wpiszmy sobie w kalendarz, kiedy planujesz dokładnie wystartować swój nowy biznes. And while you're at it, if you say 3 hours a day, let's put in 3 hours in your calendar for the first 7 days. I swoją drogą, jak już mówimy o tym, że jesteś w stanie poświęcić 3 godziny dziennie, to weź kalendarz i przez pierwsze 7 dni rozplanujmy dokładnie, o której godzinie te 3 godziny chcesz poświęcić na swój biznes. I'll do the same because I'm asking this so that I can know your ambition and when you have time, because then I can set aside time to help you. I ja również zapiszę sobie w kalendarzu, kiedy mógłbym znaleźć czas, żeby ci pomóc. And then let me show you and talk about what you learned in the video. What are the 7 steps that we're going to work with? A potem porozmawiamy o tym, jakie jest 7 kroków, z którymi będziemy pracowali. And then you teach them how to simply sift and sort and show them how to invite a person into the process. A następnie uczysz ich, w jaki sposób szukać, sortować, też zapraszać osoby, żeby spojrzały i weszły w ten proces. Step number 7 was to show them the rhythm, get them connected and plugged into the system. Krok 7 to jest, w jaki sposób podpiąć osobę do tego systemu. And that's it. I to wszystko. Very simple. To jest bardzo proste. Now, please understand one thing. I proszę zrozum jedną rzecz, You are not normal. że ty nie jesteś normalny. Neither am I. Ja też nie jestem. Otherwise, we wouldn't be here. Ponieważ No. w innym razie nie bylibyśmy tutaj. If you consider normal people, they're those who, the masses of people, those who do what everybody else does. Ponieważ przeciętna, normalna osoba robi to, co większość ludzi. I'm saying this now to you, but you would know this. I mówię to oczywiście do ciebie, ponieważ jesteś w stanie to zrozumieć, But I'm also saying it so that you can use this information to prepare that new distributor. ale również mówię ci o tym, ponieważ to jest sposób, w jaki możesz przygotować taką nową osobę do wykonania odpowiedniej pracy. And I would tell you, if you were the new distributor, I would tell you that please understand that this is different. I gdybyś był taką nową osobą, która właśnie dołączyła, to wytłumaczyłbym ci, że proszę zrozum jedno, że to jest coś totalnie innego. It's what we call disruptive technologies. To jest coś, co nazywamy technologią, która zmienia stan rzeczy. A disruptive technology is something that interrupts the world you live in. Czyli to jest taka technologia, która zmienia świat, w którym obecnie jesteś. And once a disruptive technology comes into any industry, I kiedy taka technologia wchodzi do jakiejkolwiek branży, it has a tendency to change the whole way of competing in that industry. to ona zmienia sposób, w jaki ludzie konkurują w danej branży. It could have to be disruptive technology with respect to the science and the product. I to może być technologia, która jest w oparciu o produkt czy też naukowe odkrycie. But it could also have to do with a disruptive technology when it comes to distributing the product. Ale to również może chodzić o nowy sposób, na przykład na dystrybuowanie produktów. I guess you've all heard of Facebook. I zakładam, że każdy z was słyszał o Facebooku. Now, 10-15 years ago, no TV companies saw Facebook as a competitor. I jeżeli o tym pomyślisz, to jeszcze jakieś 10 czy 15 lat temu żadna stacja telewizyjna nie uważałaby, że coś takiego jak Facebook może stać się dla nich konkurencją.
But Facebook came out with a new disruptive technology to reach out to people. Ale Facebook stworzył nową technologię, w jaki sposób można docierać do ludzi. Today, 80% of Americans get their news through the Facebook channel. A dzisiaj 80% Amerykanów uważa Facebooka jako swoje główne narzędzie do pozyskiwania informacji na temat świata. Which means that corporations now put their advertising money in Facebook and not in the TV company so much anymore. Dlatego coraz więcej firm swoje pieniądze przeznacza na reklamę na Facebooku, a nie na reklamę w telewizji. See, disruptive technology. Ponieważ jest to technologia, która zmienia postać rzeczy. Now we as a company have a science and product that is definitely changing the way people look at health. Więc my i nasza firma mamy coś, co zmienia spojrzenie ludzi na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie. And that's a challenge. I to oczywiście jest wyzwanie. Because people are ignorant about it, they don't know. Ponieważ większość ludzi jest ignorantami i nie zwraca na to uwagi. Would be easier to sell a C vitamin or omega-3 oil or something like that. Bo są przyzwyczajeni do tego, żeby kupić jakąś witaminę C, czy też jakiś tam olej. But it wouldn't be that interesting. Natomiast to nie jest dla nich interesujący temat. Because what happens is that because of the disruptive technology we have, Ale ponieważ mamy tutaj taką technologię, która zmienia bardzo dużo, when we hear that people ridicule us, tak słyszymy, jak ludzie naśmiewają się z tego, when they make fun of us selling salt water from Salt Lake City, i na przykład mówią, że sprzedajemy słoną wodę z Salt Lake City, or not only that, but we have another disruptive technology called network marketing. to jeżeli pomyślisz, że do tego jeszcze dochodzi nam druga technologia zmieniająca branżę, czyli właśnie dystrybucja network marketingu, And not many people understand that either. którą też niewiele osób w ogóle rozumie, na czym polega. So people ridicule that too, make fun of it. That's a pyramid scheme? I ktoś może na przykład wyśmiewać się z tego, że to jest jakaś piramida. Now, if the ridicule, making fun of us, doesn't make us stop, then we move into the next phase, which is opposition. I jeżeli wyśmiewanie się z kogoś nie zdaje egzaminu, to przeważnie taka osoba przechodzi do drugiego etapu, czyli do opozycji. This is when they find the conservative doctors to explain that this cannot work. Czyli na przykład takie osoby znajdują jakichś konserwatywnych lekarzy, którzy są ci w stanie wytłumaczyć, że to nie ma prawa zadziałać. This cannot be done. Albo tego się nie da zrobić. Now, when you go through those two phases, and we all recognize them, I oczywiście każdy z nas kojarzy te dwie fazy. Jeżeli one się nie sprawdzą, we should be extremely happy about it, to powinniśmy być bardzo szczęśliwi z tego powodu, because that means that we're still pioneers. ponieważ to oznacza, że dalej jesteśmy na etapie bycia pionierami. Entrepreneurs waiting for the big movement to take off. Czyli przedsiębiorcami, którzy czekają na właśnie start tej rakiety. Because as soon as you have passed ridicule and opposition, Ponieważ kiedy już przechodzimy przez fazę wyśmiewania, a potem opozycji, the third phase is what we call acceptance. to trzecia faza nazywa się akceptacją. That's when both ASEA and redox molecules and network marketing are household names that everybody accepts. I to jest właśnie moment, gdzie ASEA, czy też molekuły sygnalizujące oraz dystrybucja network marketingu staje się czymś, o czym słyszał i rozumie praktycznie każdy. That's when friends ask you, what are you doing? I to jest właśnie taki moment, kiedy twoi znajomi pytają cię, czym się zajmujesz? And you say, I'm a professional network marketer.
a ty mówisz, że jestem profesjonalistą network marketingu, building a global distribution channel buduję globalną sieć dystrybucji with the only company in the world that can deliver redox signaling molecules to people. i jesteśmy jedyną firmą na świecie, która jest w stanie dostarczyć molekuły sygnalizujące ludziom. And people look at you in awe and they say, wow. A ludzie patrzą na ciebie z wielkimi oczami i mówią, wow. And that day will come. I ten dzień nastanie. Now you can ask yourself and ask the person you're training, Oczywiście możesz zadać sobie pytanie i osobie, którą szkolisz, when do you think the opportunity is biggest? kiedy myślisz, że szansa jest największa? Right now. Właśnie teraz. Now, 5 years from now, 10 years from now, it's still going to be an okay opportunity. Ponieważ za 5 lat teraz, za 10 lat teraz, to też będzie oczywiście szansa. As it will probably be okay to invest in Apple stocks today. Ponieważ jeżeli o tym pomyślisz, to pewnie dalej się opłaca inwestować chociażby w akcje firmy Apple dzisiaj nawet. But you would have been happier today if you had invested in Apple stocks 30 years ago. Ale prawdopodobnie byłbyś bardziej szczęśliwy, gdybyś zainwestował w tą firmę 20-30 lat temu. So just be grateful every single morning you get up that you saw this early in Poland. Więc bądź wdzięczny, że zobaczyłeś to na bardzo wczesnej fazie, będąc w Polsce. There is a reason why the owners have invested all their profits back into the company. Ponieważ jest ku temu powód, dlaczego właściciele tej firmy włożyli wszystkie zarobione pieniądze w dalszy rozwój tego wszystkiego. Just last year, they put millions of dollars into building a much bigger head office. Tylko w zeszłym roku zainwestowali miliony w budowę większej siedziby firmy. Upgraded the factory so that it can produce minimum 10, probably 20 times more products than they do today. I usprawnili obecną linię produkcyjną, aby mogła w stanie wyprodukować 10 czy 20 razy więcej produktu niż jest w stanie na dzień dzisiejszy. Are investing millions of dollars in opening 8 new countries this year. Dodatkowo zainwestowali miliony dolarów, żeby otworzyć 8 dodatkowych krajów w tym roku. Now, ask yourself, if they believe in it so much, I pomyśl sobie w ten sposób, jeżeli oni tak mocno w to wierzą, based on an accumulated sales of $500 million over the last 8 years, w oparciu o historię sprzedaży ponad $500 miliarda na przestrzeni ostatnich kilku lat, to thousands and thousands of customers around 30 countries around the world, mając dziesiątki tysięcy klientów w 30 krajach na całym świecie, maybe there is something in it. to być może coś w tym faktycznie jest. So there, my friends, we spent an hour on this. Więc, moi drodzy, spędziliśmy naszą godzinę dzisiaj. I'm open to spend a few minutes more if you have any questions. Did you find this useful? Czy to było coś dla was wartościowego? Bardzo, Okay. bardzo. Very good. Very, very much so. Super. And this is now recorded, so it's about a 1 hour recording. Nagraliśmy to i mniej więcej mamy godzinkę materiału. I will let the recording run a little bit in case you have any questions that you also want to have recorded the answers to. Any questions? Jeżeli ktoś z was ma jakieś ostatnie pytania, to chętnie wam jeszcze kilka minut poświęcę. No questions tonight? Jeśli nie ma nikogo, to ja się wbijam, ponieważ Oddmund nam bardzo rzeczowo to wszystko przedstawia. Znowu wielkie dzięki, że tak może to wyglądać. Dziękujemy, że tu z nami jest. First of all, Oddmund, thank you so much for putting it in such an informative and easy way. Bardzo wnikliwie słuchamy tego, co mówi, a między innymi padł taki tekst, że właśnie czas najlepszy, aby mogło to wszystko dobrze zaistnieć, jest teraz. So you mentioned that the best time for it to take root is now. I względem pory roku to chyba też jest bardzo dobry czas, bo za moment będzie wiosna, a na wiosnę wszyscy rozkwitamy, więc i nasz biznes można domyślać, że rozkwitnie.
And also it's a very good time of the year because now it's winter and the changing of seasons will be soon in front of us. Więc być może powiem to w imieniu nas wszystkich, ale bardzo dobre byłoby, gdybyśmy tą drugą część, do której Oddmund nawiązał, czyli do przyuczenia nas, odpowiadania na czyjeś wątpliwości, żeby to mogło nastąpić jak najszybciej. So I would be very grateful if we could have the whole conversation how to handle questions and objections next week or as soon as possible. No właśnie, dokładnie. Czy to jest możliwe, żeby to było w przyszłym tygodniu? And would it be possible to do it next week so we can use it as soon as possible? Żeby tego po prostu nie odwlekać, bo to wszystko da dopiero całość. To, co dzisiaj i to, co ta druga część, to dopiero da nam całość, żeby można było z tym ruszyć w świat. So we don't have too much lag time because I think that the second part is really something that would comprehend to what we have been talking today. Sure. Good question, and I appreciate that you're eager to get going with it. Świetne pytanie, Paweł, no i bardzo doceniam to, że jesteście gotowi jak najszybciej zacząć wprowadzać to w życie. I recognize myself in that. I always wanted everything yesterday. Ponieważ ja potrafię to zrozumieć, ponieważ sam jestem taki, że wszystko chcę na wczoraj. That's a good quality. Więc to jest dobra cecha. Most of the time. Większość czasu. I would love to do that, but next week I will be in Munich with the focus group. Natomiast w przyszłym tygodniu będę w Monachium z grupą fokusową. But I can see that I'm scheduled to have the next one after that again on the 1st of March. Natomiast z tego, co widzę, to za 2 tygodnie mam z wami czwartkowe spotkanie. So that's 2 weeks from now. So if you like, we can do it then. Więc to jest 2 tygodnie i wtedy moglibyśmy coś takiego zrobić. A jeśli byśmy cię zapytali, Oddmund, o inną datę, inny termin, ale mimo wszystko nie odwlekać tego do 2 tygodni, tylko szybciej? And if we would ask you for maybe a different time, different day, so it's not 2 weeks from now, but maybe sooner, would you find time to make it happen? I like that persistence. Tomorrow, maybe? Paweł. Mam nadzieję, że Oddmund doceniasz nasze tempo działania, bo chcemy iść pełną parą. Yeah, I hope you appreciate our tempo and speed because we want to move forward with full speed. Yeah, I appreciate that. I'll see what I can do, but I travel on Wednesday and I'm pretty busy up until that, so I'm not sure. Moi drodzy, ponieważ będę wylatywał już w środę w przyszłym tygodniu i do tego czasu jestem dość zapracowany. But what I'll do is I'll check my schedule and then I'll talk with Gregory so that you can translate. Swój grafik i umówię jakieś spotkanie z Grzegorzem, żeby mógł tłumaczyć. So if Gregory and I can get it together, right, Gregory? Ja, więc jeżeli uda nam się dograć jakiś termin prędzej. If not Gregory, possibly I can translate. Yeah. So we'll have one of you, and I'll see if I can get it done before I go to Munich. I mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakiś termin, zanim wylecę do Monachium. To jak jesteśmy wszyscy tutaj teraz w komplecie, to może teraz określimy, że kolejna godzina jest możliwa. Pytanie. So, if we are all today on the leadership meeting, maybe it's a good time to schedule which hour is possible in the next days. Teraz kolejna godzina, jeśli jest możliwe, po prostu pytanie. So Paul has a question. Well, maybe you have an extra hour right now to go. I don't have it now. No. Nie, teraz akurat nie mam czasu. But I'll have a look at the calendar of the next days. It's pretty full, but I'll find a way. Ale teraz spojrzę sobie na to, jak wygląda mój kalendarz. Jest dość zapchany, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć godzinkę, żeby usiąść to mówić.
And since we are recording it, even if all of you cannot make it on that specific time, you will get the recording right afterwards. I ponieważ będziemy mieli możliwość nagrania tego spotkania, to nawet jeżeli komuś z was nie będzie w ciągu dnia pasowało, żeby być na takim spotkaniu, to tak czy inaczej dostanie nagranie z tego. Okay. So I'll be in touch with you, Gregory, and Damien over the next 24 hours to find a Great. find a way. Dzięki wielkie, Oddmund. Dzięki za zaangażowanie. Thank you so much, Oddmund. Thank you for your engagement. No problem. And I will send out the recording for this call as soon as it's downloaded. I jak tylko to nagranie z dzisiejszego spotkania się wgra do internetu, to wyślę wam linka. You will probably have the link within an hour or so, or two. Prawdopodobnie w przeciągu godziny, 2 godzin to powinno już się stać. But I'll ask you to download it within 24 hours by end of tomorrow, before Natomiast midnight. proszę was o ściągnięcie tego filmu w przeciągu 24 godzin, czyli jutro do północy, Because I have to make room for another recording on Saturday morning. ponieważ muszę mieć przestrzeń na dysku, żeby kolejne rzeczy nagrywać. Okay. And I would think also that the recording we do for the questions and answers would be good to also distribute the audio. I również uważam, że dobrze by było stworzyć plik audio, w szczególności na temat radzenia sobie z obiekcjami. Maybe we'll just make an audio out of it because then people can download it and have it on their phone while walking or jogging or driving a car or whatever. Ponieważ wtedy ludzie mogą taką MP3 wrzucić sobie na telefon i posłuchać, kiedy uprawiają sport albo jadą sobie gdzieś samochodem. Yeah. Because I'm not going to use any PowerPoints for that. I'm just going to talk anyway, so we might as well just have an audio. Ponieważ nie będę miał do tego jakichś specjalnie slajdów przygotowanych, po prostu będę z wami omawiał ten temat, więc będziemy mieli możliwość nagrania audio. That's also much easier to store on your computers and so on. I również łatwo to wtedy przechowywać na swoim dysku twardym. Okay, guys, thanks for listening in and joining, and thanks for all your efforts and everything you do. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję wam za zaangażowanie i wszystko, co robicie. I look forward to doing this, and I look forward to seeing you on the 7th, 8th of August probably. Więc do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. No i nie mogę się doczekać, żeby was zobaczyć na żywo 7, 8 sierpnia. I understood from Andrew that that is the right week. The week after that is a holiday week for you, and that was not a good week, right? I tak miałem rozmowę z Andrzejem, to, że to jest dobry termin, ponieważ tydzień później są jakieś święta. So I'm looking at how to match these two cities, Warsaw and Rzeszów, I think we said, right? Więc ustalimy właśnie te spotkania w Warszawie i w Rzeszowie. Ale ten termin 7, 8 już jest pewny. Możemy go wpisywać w kalendarz. But these dates are already checked. We can start planning it, right? Yeah, but I'm not sure yet which city comes first. Tak, So- tylko nie wiem, które miasto będzie jako pierwsze. But if you can, let's say, pre-book a venue both for the 7th and 8th in each city, Ale jeżeli jesteście w stanie zarezerwować jakąś salę na te terminy w tych miastach telling them that it will be one of them, i powiecie wprost menedżerowi, że to będzie jedna z tych opcji, then you can go ahead and do that if you want, because it will be those two dates, but I don't know which one comes first yet. to możecie już teraz to zrobić. Przy czym, tak jak wam mówię, nie wiem jeszcze, w którym mieście będę jako pierwszy. But it will be clear within the next 2-3 weeks, I think. Ale na przestrzeni 2-3 tygodni będziemy to mieli ustalone. Okay. Very good. I wish you a very good night and a great week, Miłego wieczoru i spokojnego tygodnia. and my wife looks forward to have the next Thursday. I z moją żoną spotkacie się w najbliższy czwartek. And as soon as I'll get these questions, objections, things set, I'll contact you, Gregory and Damien, so that I know that. Jak tylko ustalę, kiedy mam wolny termin, żeby omówić z wami temat pytań i obiekcji, to dam wam znać. And then we'll record it and put it on.
Dziękujemy, Oddmund, bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy przeszczęśliwi, że Ciebie mamy w tym Thank you very much, Oddmund, and we are overjoyed that we have you. Thank you Jesteśmy very much. Likewise. przeszczęśliwi, że Cię tu mamy w tym biznesie. We are very happy to have you with us in this business. Thank you very much. Likewise, that goes for you too. Dzięki, Marku, i ja tak samo czuję w waszym kierunku. Thanks for all you do, guys. We'll see you Thank soon. you very much, Oddmund. Co robicie i do zobaczenia wkrótce. Thank you. Good night. Thank you very much. Good night. Dzięki wszystkim. Dziękujemy.